Dobry dzień, dobrodošli na kanał Međuslovianskiego języka. Međuslovianski to jest język rozumiwy przybliżno wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia, a to jest kurs alfabeta, prostego, standardnego alfabeta međuslovianskiego języka. W tym epizodzie są pismena E, F, G, H. Piszemy tako na latynicy i na kirylicy. E jako Ewangelia, jako efekt, jako veliki. F jako filozofia, faraon, fanfara. G jako gospodin, ogromny, glagolica. H jako duch, Chorwatia i ticho. Dodatne informacje. Звук E. No, co można rzekć? E na jugu, w dawnej Jugosławii i także w Bułgarii często jest prosto jako E. Jużne języki są wyższe twarde. No w tych siewernych językach, jako na przykład rosyjskie, polskie, słowackie i białoruskie, tam jest już wyższe miękko. Tam często E transformowało się do Je. Na przykład w serbskim jest bez człowieka, a w rosyjskim będzie něco jako bez człowieka. Wy to możecie uwidzieć także w alfabecie rosyjskiego i białoruskiego języka. Tam ta bukwa E, jakoby to czytał Chorwat ili Serb, Rosjanie i Białorusi to czytają jako Je. A ako oni chcą pisać samo E, nie Je, oni piszą něco tako. I tak jest białorusko słowo Estonia i to jest pisano tako. Jest białorusko słowo Europa i to jest pisano tako. No tako, że od tutego prawila mogą być odstępstwa. Oni nie czytają to je jako je, ako tam jest trzy, przed tym. To znaczy jest słowo czekati, piszemy tako i czytajemy jako czekati, a nie czekati, da? Generalno w siewernych językach są takowe dzwonki jako tie, die, sie, dże, cie i tak dalej. W jużnych językach to nie jest. To jest veľmi rzadko w jużnych językach. F. No, to jest dość osobliwo. Za to, że w prajęzyku Słowianów nie był dzwonk F. Było jedyno W. I te F, które jest tutczas w słowiańskich językach, wy możecie widzieć głównie w niektórych inozemskich, cudzych izrazach słowach. Tako jako fotografia, jako sfera i tak dalej. No pozor. W słowiańskich językach to prasłowiańsko W ewoluowało. I za to aktualno w niektórych słowiańskich językach to w niektórych sytuacjach proszło i zmieniło się na F. I tak możecie wy uwidzieć, usłyszeć, że w niektórych językach ludzi mówią nie krew, no na przykład krew. I nie wchodzić, no wchodzić. Tutaj fenomen jest w językach jako czeski, słowacki, polski, rosyjski, białoruski i bułgarski. No my będziemy o detaliach tego fenomena mówić potem w drugim epizodzie. Jeszcze
jedna dodatna informacja. Međusłowiańskie pismena G i H. Međusłowiański język ima je jedno H. No w czeskom, w slovačskom, w ukraińskom i w białoruskom są dwa typy H. To jest i z tego powodu, że w tych językach G zmieniło się na H. No to H nie jest równo jako to oryginalno H. I tak, ako są međusłowiańskie słowa chladny i jego, wy możecie predwidzieć, że w czeskom, slovačskom, ukraińskom i białoruskom to będzie niečo jako chladny i jeho. No, to ch w chladny będzie wyższe twardo, niečo jako ch. Ja ne znam kako to izgovoriti, ja ne jesam Čeh ni Ukrajinec i tak prosto treba pamiętati, że jest takowy fenomen. I z tego powodu Čechi to oryginalno H, kako w słowie chladny, piszą jako C i H. A to nowo H, kako na przykład w słowach jeho i chlawa, oni będą odpisali jako jedno H, samo H. Ходит, 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 ходит. I z drugiej strony Ukraińcy i Białorusi to oryginalno H będą odpisali jako kirylicko H. No to H nowo oni będą odpisali prosto jako G. Na przykład piszą jego na kirylicy, no czytają jeho. Ходити, голод, ходити, голод. Холод, голодний, холод, голодний. Oczywidno, są niektóre słowa, na przykład w ukraińskim języku, które są pozajmane i z drugich języków, jako polskie, ili angielskie, niemieckie, i tam jest G. Kako to pisati? No, Ukraińcy izmyslili swój metod i oni piszą jeszcze drugi typ G. I tak, na przykład w ukraińskim to jest H oryginalno, to jest H nowo, a to jest G. No, chwała wam za oglądanie, czekajcie na nowe epizody kursa standardnego, prostego, međusłowiańskiego alfabeta. Niechaj međusłowiańska sila będzie z wami. Pozdraw.